Witam serdecznie. Dzisiaj po południu Shackletonie. Czy Izrael zbankrutuje? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Shackletonie, czy Izrael zbankrutuje? Teraz na początku nowego tygodnia najciekawsze informacje płyną oczywiście z Bliskiego Wschodu. Atak na Izrael cały czas trwa. Inwestorzy dzisiaj się zastanawiają i zaczynają obstawiać, dyskontować to, co się może wkrótce wydarzy, jakie będą konsekwencje tych wydarzeń dla rynków finansowych na całym świecie. Ale przede wszystkim rzućmy na pierwszy rzut oka, co się dzieje teraz na izraelskich aktywach. Widzimy w pierwszej kolejności, jak bardzo załamuje się teraz wartość izraelskiej waluty. Shekel jest na poziomach najsłabszych od 2016 roku i ta tendencja jest dzisiaj ewidentnie obserwowana. Równolegle widzimy mocną przecenę giełdy w Izraelu i w tym wypadku tutaj te spadki sięgają poziomów najniższych od marca, co oznacza, że także giełda, czyli rynek, który jest najbardziej nastawiony na ryzyko, sygnalizuje, że te wydarzenia mają wpływ i są negatywnie odbierane przez inwestorów, którzy dyskontują przyszłość. Ale co jest także najistotniejsze? Zwróćmy uwagę, jak teraz inwestorzy zastanawiają się, obstawiają z własnymi pieniędzmi, czy Izrael zbankrutuje. I na rynku mamy narzędzia, które pozwalają nam ocenić szanse prawdopodobieństwa, że dany podmiot, dane państwo, dane aktywo zbankrutuje. I w tym wypadku takie rynkowe ubezpieczenie na wypadek bankructwa Izraela bardzo mocno rośnie. Ten wskaźnik CDS-ów pokazuje, że jesteśmy na poziomach najwyższych także do 2016 roku. Bardzo dynamiczny wzrost, naprawdę nawet załamanie tego wskaźnika, bardzo dynamiczny impuls wzrostowy sygnalizuje rosnące ryzyko, że kłopoty tego kraju mogą być największe od bardzo, bardzo wielu lat i że przed tym państwem naprawdę bardzo duże wyzwanie. Będziemy w czasie rzeczywistym obserwować zmiany tych wskaźników, jak one rosną albo spadają, jak pokazują wzrost albo spadek awersji do ryzyka, jak pokazują wzrost albo spadek zaufania do aktywów izraelskich, do tego, co tam się dzieje. Dlatego też na naszych oczach warto obserwować, jeżeli ktoś ma podgląd, żeby monitorować tą sytuację, wiedzieć, jak inwestorzy obstawiają, który scenariusz będzie realizowany. Czy Izrael zbankrutuje? Oczywiście szansa na to na chwilę obecną jest bardzo znikoma, ale ubezpieczenia na wypadek bankructwa bardzo mocno poszły w górę, no i taki promil, może nawet parę procent szansy jest już w rynku wyceniane. Rynek CDS-ów naprawdę jest teraz tego bardzo dobrym wyznacznikiem i równolegle patrzmy także na zachowanie izraelskiej waluty, a na samym końcu izraelskiej giełdy. No i teraz, jeżeli konflikt zbrojny będzie kontynuowany, to w pierwszej kolejności oczywiście państwa zaciągają sporo długów. I na następnym wykresie przykład historyczny, co się działo z długiem Wielkiej Brytanii po I, po II wojnie światowej, jak bardzo wymagało długo czasu, żeby Wielka Brytania spłaciła wszystkie długi wojenne i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. Widzimy tutaj efekt wpływu I wojny światowej na stosunek długu do PKB w Wielkiej Brytanii, efekt tego, co się wydarzyło w II wojnie światowej, jak Wielka Brytania musiała się zadłużyć na 250% PKB i że spłacanie tych długów trwało do lat 70. Bardzo, bardzo długo po wojnie jeszcze Wielka Brytania musiała spłacać te zobowiązania. Wykres to bardzo ładnie pokazuje, no i także pokazuje, gdzie teraz dokładnie jesteśmy. Więc taki horyzont bardzo długoterminowy w stosunku długu do PKB, który jest najistotniejszy, bo długi w ujęciu nominalnym nie są jakąś ciekawą miarą, tylko w stosunek długu do PKB zdolność do obsługiwania tego długu jest dla inwestorów, dla finansistów, w ogóle dla gospodarki i dla finansów publicznych najistotniejszy. Naprawdę ten wykres warto sobie zapamiętać i sobie gdzieś zapisać. Przypominam, te wszystkie wykresy są dostępne o godzinie 20
pierwszej 50 na mojej stronie internetowej www.acemarketu.com, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby na stronę wrócić i te wykresy sobie pobrać, bądź też je zobaczyć jeszcze raz. Drodzy Państwo, jako że trwa konflikt zbrojny, eskalacja konfliktu geopolitycznego także wchodzi na nową przestrzeń, więc zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Na chwilę obecną najciekawszy materiał o to, czy złoto i ropa naftowa będą dalej zyskiwać z powodu niepokojów. Czy ropa naftowa będzie dalej rosnąć, czy też wróci do spadków? Jaka będzie inflacja w Stanach Zjednoczonych? To także jest bardzo istotny temat w tym tygodniu. No i jak będą wyglądały te dane makroekonomiczne, które wkrótce poznamy, i czy ten konflikt, który teraz rozgorzał, który teraz obserwujemy, będzie miał wpływ jakoś na gospodarkę i na rynki finansowe. Naprawdę zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Złoto i ropa naftowa, czy będą zyskiwać na tych niepokojach, które teraz trwają? Te materiały podlinkowane są tam na dole, w opisie i w komentarzu. A jeżeli jesteśmy przy rynku surowcowym, to widzimy, że dzisiaj na razie jest spokój po mocnym podbiciu ceny złota. W Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj Columbus Day, więc raczej nie należy spodziewać się większej aktywności. Jednak złoto podskoczyło, widać to bardzo wyraźnie. W średnim terminie mamy już ewidentne odbicie od dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Ropa naftowa także rośnie, ale w tym wypadku, jak widzimy, na średnioterminowym wykresie ten wzrost zatrzymuje się na wcześniej przebitym dolnej krawędzi kanału wzrostowego 3-miesięcznej historii. Dlatego też nie można jeszcze absolutnie twierdzić, że czeka nas nawrót tendencji wzrostowej. Jeżeli dopiero zostałyby pokonywane ostatnie maksima, rynek wracałby do tego kanału, to w takiej sytuacji te sygnały byłyby zachęcające, by wieścić powrót tendencji wzrostowej. Na chwilę obecną jednak jest to scenariusz mniej prawdopodobny. No i oczywiście rynek miedzi, gdzie także obserwujemy bardzo tożsame zachowanie, gdzie podbicie ceny miedzi sygnalizuje pewnego rodzaju niepewność o surowce i to, co się teraz dzieje, na razie także sygnalizuje raczej realizację w średnim terminie scenariuszy prospadkowych niż prowzrostowych, ponieważ najbliższe opory nawet nie są pokonywane o takim większym znaczeniu. Rynek walutowy to głównie euro-dolar. Jak widzimy, jesteśmy cały czas nad poziomem 1,05. Rynek opcyjny wygląda na to, że cały czas obstawia jednak, że będziemy świadkami spadków, osłabienia europejskiej waluty, a jak zobaczymy, jaki jest sentyment na rynku forexowym, to jest on cały czas negatywny dla europejskiej waluty. Te wykresy warto znać oraz oczywiście parę dolar do jena, ponieważ jeżeli dojdzie do bardzo mocnych ruchów na amerykańskich obligacjach po tym święcie, które dzisiaj ma miejsce, to jen japoński także powinien zareagować, plus amerykański dolar, więc spodziewajmy się w kolejnych, zwłaszcza nocnych godzinach, sporej aktywności na parach związanych z jenem, chociaż ja osobiście myślę, że rośnie prawdopodobieństwo jakiegoś mocniejszego ruchu umacniającego jena japońskiego. Amerykańskie obligacje będą czekały na zakończenie dzisiejszego święta w Stanach Zjednoczonych. Indeksy giełdowe w piątek zasygnalizowały, że mają ochotę na większe odbicie i to jest moim zdaniem najważniejsze przesłanie dla giełd papierów wartościowych nie tylko na najbliższe dni, ale także na cały kwartał. Więc jeżeli ropa naftowa, która moim zdaniem jest kluczowa, nie będzie rosnąć, będzie próbowała wrócić do spadków, to popyt na ryzyko na pewno sobie o tym przypomni, więc ja jestem nastawiony, że w 70-75% będziemy w kolejnych dniach, tygodniach i do końca tego roku rosnąć, a nie spadać, a indeks w Niemczech na razie potwierdza najbliższe opory i także raczej nic się nie wydarzy do czasu powrotu Amerykanów na rynek. To, co niepokoi, to zachowanie Bitcoina. Mamy tutaj odbicie od swoich najważniejszych wsparć, ale na chwilę obecną nic nowego się nie dzieje, poza tym, że rynek cały czas potwierdza znaczenie tego oporu w okolicach 28 tysięcy dolarów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, w którym państwie i gdzie jest najwięcej milionerów dolarowych. No i w Stanach Zjednoczonych jest ich najwięcej, jest 22,7 miliona takich osób. W Chinach to jest drugie państwo, jest 6,2 miliona osób, które mają majątek większy niż $1 milion. Później jest Francja 2,8, w Japonii jest też 2,8 i w Niemczech jest 2,6 milionerów dolarowych, których majątek jest większy niż $1 milion. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. I przejdźmy na koniec do polskich aktywów. Na razie tutaj
na złotym, jeżeli rozpatrujemy naszą krajową walutę, to mamy dzisiaj dość spokojną sesję, ale rozpatrując siłę albo słabość krajowej waluty na przestrzeni ostatnich dni, to widzimy, że w regionie złoty jest najsilniejszy. Najsilniejszy później jest czeska waluta, a na końcu najsłabszy jest węgierski forint. Warto być tego świadomym. Rynek krajowej waluty także czeka na powrót Amerykanów. Myślę, że to jest główny czynnik, który teraz będzie wpływał na siłę albo słabość polskiej waluty. Polskie obligacje są w miarę dzisiaj spokojne i także czekamy na rozpoczęcie handlu na amerykańskich obligacjach, a indeks WIG20 odstaje od tej normy, ponieważ tutaj mamy dyskontowanie tego piątkowego wzrostu, który nie był wcześniej zdyskontowany przez giełdę papierów wartościowych. W momencie tworzenia tego wpisu po niskim otwarciu wracamy w rejon 1900 punktów, czyli cały czas strefa, w której teraz się znajdujemy, strefa wsparć działa. Pracuje dolna krawędź wielomiesięcznego kanału wzrostowego, co widać na wykresie. Pracuje poziom psychologiczny 1900 punktów oraz średnia 200-sesyjna w okolicach 1930. Gdyby indeks WIG20 kontynuował wzrost, a moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na kolejne dni, tygodnie i do końca tego roku, każde przejście powyżej 1930 będzie odebrane jako wielka zachęta do zanegowania wszystkich spadków, do nawrotu tendencji wzrostowej i do tego, żeby pchać rynek w kierunku 2000 punktów, przebić ten poziom i kontynuować, wrócić do hossy. Ale jak przypominam, tematem w tym tygodniu najważniejszym dla polskich aktywów są wybory, więc prawdopodobnie do wyborów nie będzie takich sygnałów. Zdziwiłbym się, gdyby takie powstały, a po wyborach, bez względu na to, kto w Polsce zwycięży, spodziewam się wielkiego kupowania wszystkiego co polskie, kupowania wszystkich polskich aktywów przez złotego, przez polskie obligacje i też oczywiście rynek akcyjny. Przede wszystkim moim zdaniem rynek akcyjny będzie na celowniku. Jeszcze raz przypomnę, bez względu na to, kto w Polsce wygra wybory, ze względu na to, że od 10-15 lat wybory w Polsce nie mają praktycznie żadnego znaczenia na wycenę polskich aktywów. Rynek tak właśnie reaguje na wszystkie polskie wybory na przestrzeni co najmniej już 10 lat i prawdopodobnie będzie tak i tym razem. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy złoto i ropa naftowa znowu będą zyskiwać na tych niepokojach, które teraz trwają? Ten materiał oraz kilka innych są one wszystkie podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Naprawdę zachęcam, żeby się z nimi zaznajamiać w tych trudnych czasach. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!